Osoby, które przyjeżdżają do Warszawy, bardzo często mówią mi, że w Polsce, w Warszawie jest tak dużo parków, tak dużo zieleni. Są tym zaskoczone, no bo jest to jednak stolica, jest to jednak duże miasto, a mamy w tym mieście, wewnątrz miasta, tak dużo zieleni. I tę zieleń chciałam Wam dzisiaj pokazać w jednym z moich osobiście ulubionych parków. Jest to park Łazienki Królewskie, który znajduje się niedaleko centrum. Listopad może nie jest najlepszym miesiącem do tego, żeby pokazywać Wam, jak dużo mamy zieleni w Warszawie, bo jednak jest to chyba najbardziej szary i najbardziej ponury, jeśli chodzi o naturę, o przyrodę, miesiąc w Polsce. Wygląda to więc niezbyt dzisiaj może atrakcyjnie. Nie był to najlepszy pomysł z mojej strony. Zaplanowałam zresztą też, kiedy będę dokładnie kręcić ten filmik, którego dnia w Łazienkach dla Was i zapomniałam, że nie powinnam może kierować się po prostu moim grafikiem, ale tym, kiedy jest słońce, bo tak jak widzicie, tego słońca w listopadzie po prostu w Warszawie brakuje. Było 1,5 dnia słońca w tym tygodniu, więc zamiast wykorzystać ten czas, kiedy było słońce, czekałam na dzień, kiedy zaplanowałam sobie nagrywanie tego filmiku. Było to bardzo głupie z mojej strony, ale no cóż, człowiek uczy się na błędach i przyleciałam do Warszawy dopiero jakiś tydzień temu, więc na nowo uczę się, jak to tutaj wyglądało. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla tych, którzy nie wiedzą. Mam też podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz tak jak zwykle na Patreonie, gdzie znajdziesz o wiele więcej rzeczy, bo mamy tam też dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki, ale mamy też spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, spotkania indywidualne, mamy grupę na WhatsAppie, więc dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc jeśli chcesz nauczyć się języka polskiego, to wszystko znajdziesz na Patreonie, link jest zawsze na dole w opisie tego filmiku. A teraz jest w ogóle idealny czas, żeby zapisać się na Patreona, bo jeszcze przez tydzień trwają wielkie promocje na Patreonie. Wszystkie subskrypcje możesz dostać minus 25%, także koniecznie zajrzyj, czy Ci się to podoba, czy nie, czy jest to coś dla Ciebie, czy nie, ale myślę, że jeśli lubisz te filmiki i uczysz się ze mną, to jak najbardziej jest to coś, co może Ci tylko pomóc w nauce języka. Zależało mi na tym, żeby ten filmik powstał jeszcze w listopadzie, bo do końca miesiąca, do końca listopada trwa taka akcja Darmowy Listopad w Łazienkach Królewskich i możecie wchodzić do wszystkich budynków, które znajdują się na terenie tego parku za darmo. Ale nie jest to jedyny taki czas, bo w każdy piątek możecie zwiedzić wszystkie te budynki za darmo, a przynajmniej większość z tych budynków, z tego co wiem. W wielu moich filmikach już Wam mówiłam, że w Warszawie zwykle jest taki jeden dzień w muzeach, który jest darmowy i w Łazienkach przynajmniej do końca grudnia, do końca tego roku będzie to piątek, jeśli chcielibyście ten park zwiedzić. Oczywiście park sam możecie zwiedzić bezpłatnie, chodzi tylko o wejścia do tych budynków, które no na przykład widzicie za mną. A tych budynków do zwiedzania jest tutaj w sumie sporo, bo na terenie Łazienek znajduje się aż 10 różnych budynków i jest to na przykład Pałac na Wodzie, jest to amfiteatr, jest to Stara Pomarańczarnia. Zaraz to wszystko Wam pokażę i opowiem Wam historię tych budynków, bo jest też ona bardzo, bardzo ciekawa.
Jeśli chodzi o to, gdzie ten park się znajduje na mapie Warszawy, nie wiem, czy znacie dobrze Warszawę, ale ten park jest niedaleko centrum, bo jest przy ulicy, która nazywa się Aleje Ujazdowskie. Jest to taka reprezentacyjna ulica w Warszawie, gdzie możecie znaleźć różne ambasady, jest też Ministerstwo Sprawiedliwości, więc jest to taka bardzo, bardzo ładna ulica w Warszawie. Musicie się tam wybrać, jeśli będziecie w Warszawie. I jest to fragment Traktu Królewskiego. W Warszawie jest coś takiego, co nazywa się Trakt Królewski, czyli jest to droga jakby od Zamku Królewskiego do Wilanowa. Wilanów stanowił letnią rezydencję króla, więc połączone zostały te miejsca jedną drogą, tym Traktem Królewskim właśnie. I łazienki są na drodze tego Traktu Królewskiego, to znaczy Aleje Ujazdowskie są na tej drodze. Tak jak Wam mówiłam, już jest sporo takich budynków na terenie Łazienek. Najbardziej emblematycznym budynkiem, najważniejszym budynkiem tutaj jest Pałac na Wodzie albo Pałac na Wyspie, dlatego że jest zaraz obok niego staw. Na terenie Łazienek jest właśnie dużo też wody, bo są dwa duże stawy na północ i na południe od właśnie tego ważnego pałacu. I to ten pałac jest tym najważniejszym budynkiem tutaj, ale poza nim, tak jak Wam już powiedziałam, jest na przykład stara pomarańczarnia, oranżeria inaczej, gdzie kiedyś były faktycznie drzewa pomarańczowe. Jest Pałac Myślewicki, w którym mieszkały osoby z dworu, pracownicy, urzędnicy króla, i jest też na przykład amfiteatr, więc jest tego wszystkiego sporo. I jest też na przykład podchorążówka, czyli budynek, w którym też mieszkały osoby, które pracowały dla króla, ale były to osoby niższe rangą niż te, które mieszkały w Pałacu Myślewickim. To jest właśnie Pałac na Wyspie, Pałac na Wodzie inaczej, który został wybudowany w stylu klasycystycznym, tak jak widzicie. Klasycyzm to jest taki kierunek w architekturze, w sztuce, który był popularny w tym czasie, w tym XVIII, pod koniec XVIII wieku w Polsce i który nawiązywał do renesansu, powracał do źródeł. Był to taki, czasem się mówi, powrót do źródeł, powrót do antyku, do starożytnej Grecji, do starożytnego Rzymu. I w tym właśnie stylu zostały wybudowane wszystkie budowle tutaj praktycznie. Zaraz sobie wejdę do tego pałacu, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, jest wejście za darmo. Nie wiem, czy będę mogła coś tam nagrać, ale zaraz zobaczymy. I myślę, że będę musiała wrócić tu jednak, kiedy będzie bardziej słoneczna pogoda, bo nie wygląda to dzisiaj najlepiej.
Tak jak widzieliście, byłam w Pałacu na Wodzie i na szczęście mogłam dla Was coś nagrać. Było naprawdę pięknie, więc bardzo Wam polecam. Nie jest to duży pałac, także szybko można go zwiedzić. Oczywiście macie możliwość zwiedzenia go z przewodnikiem, to znaczy ze słuchawkami. Tak mi się wydaje, że był taki przewodnik audio do wykorzystania. Ja tylko przeszłam, więc nie wiem, ile czasu trwa taka wizyta z przewodnikiem, ale na pewno warto. I nie opowiedziałam Wam jeszcze w sumie o samej historii tego parku. Myślę, że warto o niej wspomnieć, bo park został w ogóle skonstruowany, powstał dzięki ostatniemu królowi Polski, czyli dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, i to on właśnie wykupił ten teren, bo był to wcześniej zwierzyniec, czyli miejsce, gdzie hodowano zwierzęta, który nie należał jeszcze do króla, dopiero król go musiał wykupić i stworzył tutaj swoją letnią rezydencję, gdzie przebywał od maja do września, z tego co mi się wydaje. Było to wszystko pod koniec XVIII wieku. Wtedy też nie była to w ogóle jeszcze Warszawa, było to inne miasto, było to miasto Ujazdów. Sama nazwa Ujazdów pozostała do dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze mamy park właśnie ujazdowski tutaj niedaleko, ale nie wchodzi on w samą część Łazienek. Na samym początku powstał jeden budynek, o którym jeszcze nie wspomniałam, ale który zaraz zobaczycie, bo będę obok niego przechodzić. Był to Biały Dom. Był to pierwszy budynek, który powstał w Łazienkach i też oczywiście został wzniesiony w tym stylu klasycyzmu. Od początku, od kiedy powstał ten park, to był on dostępny do publiczności. Król, tak jak mówiłam, przebywał tu od maja do września, a swoją główną siedzibę miał cały czas na Zamku Królewskim. Na terenie parku mieszkali też, tak jak mówiłam, pracownicy i przyjaciele króla też już od początku. Jednak historia Łazienek oczywiście się tutaj nie kończy, bo po śmierci Poniatowskiego najpierw Łazienki dostały się w ręce jego bratanka Józefa Poniatowskiego, a potem już dostały się w ręce cara Aleksandra I i to Romanowowie przez długi czas mieli w swoim władaniu te Łazienki, mieli je w swoim posiadaniu. Kontynuowali oni jednak pracę w Łazienkach i nawet wybudowali kilka budynków tutaj, na przykład świątynię Sybilii. Potem była I wojna światowa i wtedy ten park został trochę zaniedbany, bo wcześniej cały czas był dostępny dla publiczności i tak jak mówiłam, powstawały jeszcze nowe budynki, ale później po wybuchu I wojny światowej nie było już tak kolorowo, nie było już tak niestety przyjemnie, bo Rosjanie wywieźli z tego parku wyposażenie wnętrz, a na przykład w Starej Pomarańczarni drzewa niestety wymarzły. Były tam drzewa pomarańczowe i one wymarzły. Wojska niemieckie w trakcie II wojny światowej zamknęły w ogóle Łazienki. Niemcy wysadzili też pomnik Fryderyka Chopina, który był tutaj od 1926 roku i który jest też ważnym punktem na mapie Warszawy, bo to tutaj odbywają się koncerty chopinowskie. A już najgorzej było w trakcie Powstania Warszawskiego, bo to wtedy właśnie Niemcy spalili Pałac na Wodzie. Nie wysadzili go w powietrze, ale spalili go, więc był on w bardzo złym stanie. Uległ znacznemu zniszczeniu, podobnie jak inne budynki, które zostały zdewastowane. Potem jednak zaczęła się odbudowa po II wojnie światowej. Odbudowano właśnie pomnik Chopina, gdzie odbywają się, tak jak Wam mówiłam, koncerty już od 1959 roku. Nieprzerwanie ciągle się odbywają, więc warto przyjechać. Jeśli będziecie między majem a wrześniem, to warto się wybrać w niedzielę. Są takie koncerty właśnie tutaj organizowane. Łazienki stały się samodzielną placówką dopiero w 1995 roku. Wcześniej należały do Muzeum Narodowego, więc dosyć późno, ale teraz wciąż są i wciąż jest to jeden chyba z najładniejszych parków, myślę, w Warszawie, który przyciąga bardzo dużo turystów. Przed chwilą właśnie słyszałam nawet parę hiszpańskojęzyczną, także myślę, że jest tu sporo obcokrajowców. Cały czas na każdym kroku słyszę kogoś, kto nie mówi po polsku. Co prawda dzisiaj nie ma, tak jak widzicie, tłumów, bo może jednak pogoda nie sprzyja spacerom po parku,
Nie był to mój najlepszy pomysł życia przyjść tutaj, bo właśnie się rozpadało. Co prawda mówię do Was z uśmiechem na ustach o historii tego parku, bo przygotowałam wszystko i tak jak Wam mówiłam, miałam to w planach, ale nie przewidziałam tego, że pogoda listopadowa w Warszawie nie należy do najlepszych, więc tak naprawdę spaceruję teraz po deszczu, co mam nadzieję nie wpłynie negatywnie na jakość tego filmiku, ale nieważne, wszystko dobrze. Możecie za mną obserwować teraz Biały Dom, a już za chwilę pokażę Wam jeszcze pomarańczarnię, no i potem będę szybko stąd uciekać, żeby zupełnie mnie nie zmoczyło. Widzieliście właśnie starą oranżerię, zaraz znowu będę przechodzić obok Białego Domu. Bardzo, bardzo polecam Wam ten park. Jeśli będziecie kiedyś w Warszawie, to koniecznie przyjedźcie tutaj do Łazienek. Nieważne, czy wejścia do tych budynków są darmowe, czy nie. Przyjdźcie nawet do parku posiedzieć, czy pozwiedzać. Jest dużo wiewiórek i dużo pawi, więc jest co oglądać. Bardzo, bardzo Wam polecam. Tak jak mówię, jest to chyba mój ulubiony park w Warszawie, chociaż tych parków mamy sporo. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy byliście kiedyś w Łazienkach, czy znacie to miejsce, czy mogliście je już kiedyś odwiedzić. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Transkrypcje i dodatkowe ćwiczenia znajdziecie na Patreonie, gdzie teraz są duże promocje, jeszcze przez tydzień, bo te promocje przedłużyłam jeszcze na tydzień, więc możecie z nich korzystać, a ja już uciekam, bo deszcz jednak nie sprzyja filmowaniu. O, tutaj jest właśnie Biały Dom. Deszcz nie sprzyja filmowaniu. Kiedyś nawet nagrałam filmik o pogodzie listopadowej w Warszawie. Pamiętam, że był to jeden z moich pierwszych filmików, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak bardzo nieprofesjonalna wtedy byłam. Nie żartuję. Jeśli macie ochotę go obejrzeć, to koniecznie obejrzyjcie. Wstawiam Wam link tutaj na górze, bo pamiętam, że był to jeden z moich pierwszych tematów i myślę, że dużo to tłumaczy, jeśli na wszystkie możliwe tematy o nauce języka polskiego jednym z pierwszych było to, jak okropna jest pogoda w listopadzie w Polsce. Listopad chyba jest miesiącem, który lubię najmniej. Nie, no tak, w Polsce, bo myślę, że gdzieś indziej jest słonecznie pewnie teraz. Mam nadzieję, że u Was jest słonecznie. Na początku jeszcze był śnieg, nie na początku listopada, ale niedawno był jeszcze śnieg, więc wszystko jest przyjemniejsze, kiedy pada śnieg, ale kiedy pada deszcz, no to jednak wszystkiego nam się trochę odechciewa. Ale mam nadzieję, że docenicie to, że nagrałam dla Was ten filmik w deszczu listopadowym. Pozdrawiam Was ciepło z Warszawy i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach i oczywiście z całego serca dziękuję moim patronom, którzy mnie wspierają. Tak jak widzicie, w deszczu zapominam powiedzieć wszystkiego, co chciałam, więc dziękuję moim patronom za ich wsparcie, za to, że są ze mną na Patreonie i wspierają mój projekt. Możecie cały czas do nich dołączyć, powiększać naszą polską społeczność i teraz już naprawdę dziękuję Wam wszystkim. Do usłyszenia w kolejnych podcastach i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!